Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku poruszę dość kontrowersyjny temat. Zaczęło się to dosyć niewinnie, ponieważ przeglądałem sobie taką pewną stronę na Facebooku, gdzie zbierają się Polacy tutaj, którzy mieszkają w Australii i po prostu wymieniają się jakimiś doświadczeniami. I ktoś poruszył tam ciekawy temat. Był wielce zaskoczony, jak tutaj przyjechał do Australii, to nie mógł zrobić dobrego rosołu. I co? Kupił kurę jakąś, ten Polak, to mu po prostu śmierdziała. No, te kury kupywał w tych po prostu popularnych australijskich marketach typu Woolworths, Coles, być może też Aldi. I tam w tym forum było wielkie poruszenie. Z ciekawością zgłębiłem temat. Zacząłem troszeczkę węszyć. Sprawdzałem też różne artykuły na ten temat. No i chciałbym się z Wami w tym odcinku dzisiaj podzielić. Także jak to jest z tymi śmierdzącymi kurami? Easy Vlog. Zapraszam. Wiadomo, jak to kury, kurczaki, kurczęta, czy też nawet jajka, to jest bardzo popularny produkt, który chętnie jest spożywany i kupowany przez Australijczyków. Ja w zasadzie wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Zrobię dzisiaj takie doświadczenie. Udam się do marketu i zakupię taką kurę. Sprawdzę oczywiście datę ważności. Zobaczymy, jak to wygląda. Kury nie są tutaj drogie w tych marketach. Jest wielkie zapotrzebowanie na ten drób. Powstało wiele olbrzymich farm tutaj w Australii, które często stosują tutaj bardzo intensywną hodowlę kurczą, czyli jak najwięcej. Co może prowadzić do problemów ze zdrowiem oraz odbija się to na jakości mięsa. W tym wszystkim jest też miejsce dla uczciwych farmerów, którzy prowadzą hodowlę ekologiczną, nie wciskają tego gównianego żarcia byle szybciej, byle jak najwięcej. I oto jeden z przykładów lokalnego farmera, który zajmuje się ekologiczną hodowlą kur tutaj w Australii. Zobaczcie. I think she's drunk. Are you drinking on the job again? No, I don't drink on the job unless it's water. And here we go, bringing the chicks out to their new home. They're gonna like it out here. What's your mortality rate? Our mortality rate for Cornish cross chickens is about 4%. When I checked it last year, I check it at the end of the season every year. We've brought that down from probably 25 or 35% on our first batch. It's something where the details really matter. When you're raising race car chickens like these, the fine details, the feeding schedule that I mentioned, how you treat them in the brooder, keeping the correct temperature on them, making sure there's not too much stress in their environment. And there's little things like withholding their first feed after they come in the mail to 2 hours
after you first give them water. The year we did that, our mortality rate dropped by probably 5%. It was amazing how much that little change made. So, like everything with experience, you get better and better at what you're doing. And we can't forget about this one from all the friendly viewers. Why are you bothering to raise Cornish cross chickens? That's what the supermarket sells. Those things are terrible. Spoken from a person who's never had Cornish cross chickens off pasture. The flavor is very, very different from supermarket chicken. And I have an old video where I talk about the benefits of small farming, and there's two main differences. One is the breed, which doesn't apply here because I'm raising the same breed. Second is the environment. The environment makes all the difference with the way our chickens taste versus raising in an enclosed barn. This access to grass and fresh air and bugs and sunshine makes a real difference in the meat, as well as the fact that we butcher right here on the farm. Very much less stress than there is in commercial situations where they're being packed onto a truck and hauled who knows how far and then going into a big plant. It's not like that at all here, so there is a real difference. We sell fresh chicken like I would like to sell pork chops. When we have it in stock, it just flies out the door. We can hardly keep up with it. So it's a great business for us. Jestem ciekaw, gdy porównałbym taką kurę prosto z sieciówki tutaj z marketu z tą kurą hodowlaną od tego farmera. Jestem pewny, że różnica byłaby kolosalna, a wręcz właśnie mówi się o tym, że te kury masowo produkowane w supermarketach wręcz śmierdzą. Co dokładnie tam jest strzykiwane, czym one są karmione, możemy się tylko domyśleć. Niestety takie hodowle alternatywne przegrywają z tymi olbrzymimi molochami, marketami, gdzie wpycha się ludziom śmieciowe żarcia i nie wygląda to najlepiej. A oto też przykład zwykłego człowieka, konsumenta jak ja też tutaj, który zakupił tutaj w Australii w supermarkecie kurę i zobaczcie, co się stało, gdy ją rozciął. What's up, guys? Here's why you should always buy your chickens whole. So if there's something like this, like cancer in it, you know, not to eat the whole freaking thing. Don't let the butcher just cut it out. Yeah, I'm not gonna say what grocery store I got this from because I don't think it's their fault. But they actually refunded me and gave me a new chicken. So props to them, but I mean, come on, that is disgusting. Went to quarter it right away. Disgusting. Obrzydlistwo. Aż szczerze mówiąc, to mi ciarki na rękach przeszły. Jak można coś takiego sprzedawać? Jak to przeszło kontrolę? Także widzicie, jak masowa produkcja zaślepiona dolarami wciska ludziom no takie gówno. Sposób masowej hodowli powoduje to, że po prostu te kurczaki śmierdzą i tak naprawdę nie nadają się do jedzenia. Jeszcze zobaczcie, jak wygląda ta przeokrutna hodowla. In this shed, tens of thousands of chickens are raised for food every 2 months. Crammed together, these birds can hardly move without bumping into one another. They spend day after day of their short 40-day lives here, growing larger and larger and sitting on the feces-covered litter lining the floor. Take this chicken, whose skin injuries are likely a result of sitting on this litter all day. The filthy litter, common in the broiler industry, usually contains high amounts of ammonia, a corrosive chemical that can cause painful lesions on the belly and legs of these animals, making it uncomfortable to both stand and sit.
zrobię w dzisiejszym odcinku to dla Was. Skoczę do tego marketu, zakupię kurę, rozatnę ją, powącham, zrobię z niej rosół i spróbuję. No nie wiem, nie obiecuję Wam, że to zjem, ale spróbuję po prostu i co z tego wyjdzie. Jeśli jesteście ciekawi, chodźcie ze mną. Wybiorę Woolworths, bo jest to niedaleko. W sumie to nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie Woolworths, czy to będzie Coles, czy to będzie ten Aldi. Kura jak kura. Zwrócę tylko szczególną uwagę, żeby nie był przeterminowany. I niedaleko tutaj. Jesteśmy w takim niewielkim supermarkecie, tam jest Woolworths, także idziemy do środka, kupujemy kurę i robimy test. Dzisiaj jest niedziela, także troszkę ludzi. O, mięso tam jest na końcu. Aha, i jeszcze coś do rosołu muszę kupić. Wiecie, ja się nie znam za bardzo na gotowaniu. Robię to specjalnie dla Was. Ale na początek kura, tylko chciałbym wziąć taką dużą. Dobra, najtańszą oczywiście bierzemy. To jest jakiś Free Ranch Australian Whole Chicken. Kosztuje, zobaczcie, tylko 5,50, to jest jakieś promo. Data ważności 21 styczeń 25, a dzisiaj jest 11 styczeń. No dobra, czyli kwalifikuje się, tak? Sorry, cena jest 8,32, czyli 5,50 za kilo, to jest więcej niż kilogram. Dobra, bierzemy. Ok, zakupy zrobione. Lecimy na chatę robić test. Ok, słuchajcie, teraz Wam pokażę, co kupiłem. No zaczniemy od tego, że no tą kurę, kurde, jak to się nazywa po polsku, bo już zapomniałem. Zaraz Wam powiem. No nie powiem Wam, zapomniałem. Musicie mi w komentarzu napisać. Marchewkę, pietruszkę, jedną cebulę i pietruchę. O, sorry, i pietruchę. Z tego zrobię taki prosty rosół. Za to zapłaciłem $17. Tutaj macie od razu przeliczone na złotówki. Ale zanim zrobię rosół, to zajmiemy się tematem przewodnim, czyli zobaczymy, jak wygląda mięso z tej kury, bo jeśli będzie coś nie tak wyglądało, to po prostu zrezygnuję z rosołu. Trzymajcie kciuki. A co nam będzie potrzebne? No, zrobimy to na desetce. Nóż, jest i kura. Witam jeszcze raz. Rozetnę oczywiście. Pierwsze, co mnie interesuje, to pomachanie tego bez mycia. To jest, nie wiem, zobaczcie, to wygląda jak pampers jakiś. Obrzydlistwo. Tak jak Wam mówiłem, data ważności jeszcze 10 dni, 1,5 kilo. O, jest jakieś wody. To jest ta kura. Dużo wody w środku. Nie wiem, dziwnie strasznie. Ta skóra dosyć łatwo odchodzi. Przekroję go tak tutaj na środek i zobaczę, co jest w środku. Tak to wygląda w środku.
Dosyć czysty. Ciężko jest mi powiedzieć, jak to pachnie, tak jakby troszeczkę... Nie wiem. Nie jestem przekonany co do tego mięsa. Cała kura jest bardzo taka nabita, czyli była strzygiwane coś na pewno, ale tak to w miarę czyste jest. Taki wodnisty, trochę jest jakaś solanka. No nie wygląda to najgorzej. Rzucimy całą tą kurę i wydaje mi się, że zaryzykujemy i spróbujemy zrobić z tego dobry polski rosół. Słuchajcie, zrobię taki szybki rosół i nie będę wydziwiał tak jak mistrzowie kuchni. Po prostu chodzi mi o to, żeby wydobyć jakikolwiek smak z tego mięsa. Zrobimy taki prosty, podstawowy rosół, a do tego pokroiłem tą kurę, którą zakupiłem w markecie, na 4 części. Do tego jeszcze jedna cebula, 3 marchewki, pietrucha i to, co nie pamiętam, co to jest. Do tego jeszcze troszkę pieprzu. Wiem, że jeszcze jakiś tam bulion powinien być. I dam troszeczkę soli, takiej po prostu morskiej. Zalejemy to wodą i zobaczymy, co będzie dalej. Aha, jeszcze moi drodzy widzowie, zapomniałem, damy pietruszki, no bo wiecie, bez pietruszki, no tak to wygląda. Na razie zalejemy wodą, gotujemy na wolnym ogniu, tak jak znalazłem przepis na necie. Będziemy testować, bądźcie ze mną, dam wam znać. Podam teraz na górze, tak na wierzchu. Słuchajcie, nie ma lipy, ja tutaj wszystko podpatruję na YouTubie. Dobra. Wiem, że to mięso powinno się gotować na początek, ale I tak to wygląda, gotuję przez mniej więcej 1,5 godziny na małym ogniu, cały czas bez przykrycia i rosół znowu ma tylko tak delikatnie pytolić, mrugać i ma się absolutnie gotować. Odpalamy. Najmniejszy ogień 1,5 godziny. ogień musimy zmniejszyć do minimum. Może przełożę go tutaj. Tak, zmiana warty. To wyłączymy i chyba będzie bezpiecznie na tym małym ogniu. I tak z godzinkę co najmniej jeszcze minimalnie przykryjemy, może 2, i będziemy testować. No i nadeszła ta chwila. 2 godziny na wolnym ogniu. Oczywiście zdejmowanie tej szumowiny, czy jak to się nazywa. I kurczak jakby wcześniej myty też w zimnej wodzie. Zobaczmy. To co? Nakładamy, czy się boimy? Nakładamy. Ok, gdzie jest kura? Jest kura. I jeszcze rosołku, tak? Wypadałoby. Jeszcze jeden. Siadamy i próbujemy. Siadamy i testujemy. Życzcie mi smacznego.